Roztocze to magiczna kraina, która kojarzy się z pięknymi, gęstymi lasami, ciszą i spokojem. To także region, gdzie jak nigdzie indziej możecie złapać kontakt z naturą i poczuć niespotykany nigdzie indziej klimat i atmosferę. Dziś zabierzemy Was na skraj Puszczy Solskiej, by wspólnie rozkoszować się pięknem dzikiej przyrody. Odwiedzimy Górecko-Kościelne, słynne z pomnikowych dębów i objawień oraz sprawdzimy, czy popularne szumy nad Tanwią są faktycznie takie magiczne i atrakcyjne, czy może przereklamowane. Zapraszamy. Dziękujemy, że odwiedzacie z nami przepiękne Roztocze. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, bo co tydzień publikujemy na nim filmy pokazujące atrakcje Polski, które warto zobaczyć. Będzie nam również bardzo miło, jeśli docenicie naszą pracę łapką w górę i komentarzem, dzięki czemu filmy będą miały szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Zanim jednak zabierzemy Was nad Tanew, odwiedzimy trochę mniej popularne miejsce na Roztoczu, czyli Górecko-Kościelne. Ta niewielka wieś otoczona lasami Puszczy Solskiej lokowana została w 1582 roku, a parę lat później została włączona w skład ordynacji zamojskiej. W 1648 roku miało tu miejsce objawienie świętego Stanisława, który uratował wioskę przed spaleniem przez kozaków oblegających Zamość podczas powstania chmielnickiego. Do dziś ta niewielka wieś skrywa kilka ciekawostek turystycznych wartych obejrzenia. Pierwszą z nich jest kościół świętego Stanisława, który powstał w miejscu kaplicy wzniesionej po objawieniach. Jego budowę z fundacji Marcina Zamojskiego ukończono w połowie XVII wieku. Został on w XVIII stuleciu spalony przez Szwedów. Obecny modrzewiowy kościół wzniesiono w 1768 roku z fundacji Jana Jakuba Zamojskiego, późniejszego wojewody podolskiego. Jego rokokowe wyposażenie zostało wykonane przez snycerzy Jana i Jakuba Maucherów. W ołtarzu głównym znajduje się obraz patrona kościoła świętego Stanisława oraz rzeźby świętych Piotra, Pawła, Mikołaja, Wojciecha i aniołów. Uwagę zwraca także rokokowa chrzcielnica oraz tablice upamiętniające żołnierzy z września 1939 i partyzantów z oddziału AK Wita, którzy obronili kościół przed spaleniem w lipcu 1944 roku. Na wyposażeniu są także 11-głosowe organy skonstruowane w 1906 roku w Lwowie przez mistrza Śliwińskiego. Obok świątyni warto także zwrócić uwagę na murowaną dzwonnicę z 3 dzwonami odlanymi w 1906 roku w Lwowie. Aleja Dębów w Górecku-Kościelnym to jedno z piękniejszych miejsc Roztocza. Rośnie tu kilka monumentalnych dębów, z których najstarszy ma ponad 500 lat. Jego obwód wynosi około 7 metrów. Żeby go objąć, trzeba co najmniej 3 dorosłych osób. Większość pni drzew jest pusta w środku, co chętnie wykorzystują turyści do zrobienia atrakcyjnych zdjęć. Podczas spaceru aleją warto rozglądać się wokół, bo znajdziecie tu pięknie rzeźbione stacje drogi krzyżowej oraz kapliczki umieszczone wewnątrz pni drzew oraz gałęziach.
Na przepływającej na końcu alei rzece Szum znajduje się kapliczka na wodzie z XIX wieku, która stoi w miejscu starszej, pochodzącej z czasów objawień z 1648 roku. Według lokalnych podań lokalizację kapliczki wskazał sam święty Stanisław. Źródełko, które przy niej wybija, nazywane jest Boża Łezka. Jego woda ma według wierzeń właściwości lecznicze. Podobno najlepiej pomaga na schorzenia reumatyczne i bóle gardła. Niektórzy twierdzą też, że przynosi szczęście. Wewnątrz znajduje się obraz świętego Stanisława z XVIII wieku. Parę kilometrów za Góreckiem Kościelnym znajdziecie niezwykle klimatyczny rezerwat Szum, nie mylić z Szumami nad Tanwią, o których opowiemy Wam już za chwilę. Utworzono go w 1958 roku celem ochrony dziewiczej i nieskalanej ludzką ręką przyrody. Zajmuje powierzchnię niemalże 19 hektarów wokół rzeki Szum, niewielkiego dopływu Tanwi. W miejscu tym panuje błoga cisza, a piękne widoki na sztuczne jezioro utworzone w latach 60. XX wieku cieszą oczy. Budowa tamy pod przyszłą elektrownię była inicjatywą proboszcza z Górecka, który chciał dzięki niej zelektryfikować okoliczne miejscowości. Jednak wraz z ukończeniem zapory władza ludowa podjęła decyzję o elektryfikacji wsi bez jej wykorzystania. Turbiny o mocy 0,2 MW dające tanią i czystą energię zainstalowano dopiero w latach 90., a malownicze jezioro, które powstało dzięki zaporze, jest dziś jedną z atrakcji Górecka Kościelnego. Pośród zielonych, czystych i gęstych lasów Roztocza przepływa z pozory niewielka rzeka o nazwie Tanew. Na pierwszy rzut oka nie wyróżnia ją nic spośród innych, jednak gdy przyjrzymy się jej bliżej, waszym oczom ukaże się seria malowniczych wodospadów lub poprawniej progów skalnych, które nadają jej niesamowitego uroku. I właśnie w tym przepięknym otoczeniu w 1958 roku utworzono rezerwat przyrody nad Tanwią. Chroni on najpiękniejsze fragmenty doliny rzek Jeleń i Tanew wraz z seriami małych wodospadów. I to tam teraz was zabierzemy, by sprawdzić, czy jest to faktycznie hit Roztocza. Rzeka Tanew, mająca prawie 115 km długości, jest prawym dopływem Sanu. Rozpoczyna swój bieg na bagnach w pobliżu wsi Huta Stara i Złomy Ruskie na Podkarpaciu i przepływa przez tereny o wyjątkowym bogactwie przyrodniczym. Lasy otaczające rzekę składają się głównie z borów sosnowych i mieszanych, które stanowią schronienie dla licznych gatunków zwierząt i roślin. Na szczególną uwagę zasługuje środkowy bieg rzeki, gdzie znajduje się słynny rezerwat Szumy nad Tanwią, będący jedną z największych atrakcji turystycznych Roztocza.
Jednym z najbardziej znanych miejsc nad rzeką jest rezerwat Szumy nad Tanwią. To obszar chroniony obejmujący jej fragment w pobliżu Suśca, gdzie znajdują się 24 progi skalne tworzące malownicze wodospady. Powstały one w wyniku ruchów tektonicznych w trakcie fałdowania Karpat. Napotkacie je jeszcze na kilku potokach na Roztoczu, ale Tanew to jedyne miejsce w Polsce, gdzie tak wyraźnie widoczna jest granica geologiczna dzieląca fałdową Europę Zachodnią od płytowej wschodniej. Pierwsze ślady osadnictwa w tych okolicach datuje się na VIII-IX wiek. Pochodzą one z terenu wzgórza zwanego Kościółkiem lub Zamczyskiem, które od strony północnej otoczone jest wałem ziemnym Grodziska prawdopodobnie z XII-XIII stulecia. Nie było stale zamieszkiwane, a służyło jedynie jako schronienie w czasie najazdów nieprzyjaciół. Według legendy stał tam potężny zamek zbudowany przez rycerza o imieniu Gołdap, który miał bardzo ładną córkę, Tanewę. Podczas nieobecności Gołdapa zamek został podstępnie zdobyty przez Tatarów, a córka zginęła. I to właśnie od jej imienia pochodzi nazwa rzeki Tanew. No dobrze, ale co jest takiego magicznego w szlaku przez Szumy, że często nazywany jest największą atrakcją Roztocza? Po pierwsze, jest to unikalny krajobraz z serią kaskad i wodospadów, który tworzy niepowtarzalny klimat i tym samym przyciąga tłumy turystów. Po drugie, szumiący i zarazem relaksujący dźwięk, który wydaje woda spływająca po progach skalnych. To właśnie od niego wzięła się nazwa rezerwatu. I po trzecie, występujące to licznie gatunki mchów i paproci, co podnosi ich walory przyrodnicze i tworzy magiczny, wręcz bajkowy klimat. Szlak przez Szumy nad Tanwią jest dość łatwy i nie wymaga specjalnych umiejętności, choć momentami bywa wąski. Spacer wiedzie od parkingu ścieżką przez las nad brzegiem pięknie szumiącej rzeki w ślad za niebieskimi znakami. Po drodze napotkacie parę drewnianych mostków i choć na pierwszy rzut oka nie wyglądają zbyt solidnie, to są stabilne i bezpieczne. Po około 30 minutach dotrzecie do niewielkiej polany, skąd po schodach możecie wejść do kultowego już chyba baru u Gargamela. Nieco dalej znajdują się dwa ciekawe miejsca. Pierwsze z nich to źródełko miłości. Jest to samoczynny, naturalny wypływ wód podziemnych, choć akurat w czasie naszej wizyty nie wyglądał zbyt okazale. Podobne do niego źródła o zróżnicowanej wydajności często dają początek roztoczańskim rzekom lub zasilają je w wodę. Charakteryzują się one stałą temperaturą w ciągu roku wynoszącą około 8–10 stopni. Ze źródełkiem miłości nad Tanwią związane są liczne roztoczańskie legendy i opowieści. Jedna z najbardziej znanych mówi, że jeśli chłopak z dziewczyną w słoneczny poranek lub księżycową noc napiją się wody ze źródła, to zakochają się w sobie wzajemnie, a ich miłość będzie trwała do końca życia. Według innej wypicie wody ze źródła gwarantuje spełnienie marzeń. Może warto spróbować, choć nam odwagi brakło.
Nieco dalej znajdują się ruiny dawnej stanicy harcerskiej. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło w czerwcu 1938. Powstała obok historycznego miejsca, w którym Józef Piłsudski nielegalnie przekroczył granicę między zaborem austriackim i rosyjskim. Oprócz budynku w stylu zakopiańskim zbudowano również na rzece Tamę, tworzącą mały zalew. Stanica harcerska spłonęła we wrześniu 1939 roku, podpalona przez Niemców. Z Polany możecie wybrać dwa warianty trasy, żeby dojść do kolejnego, niezwykle atrakcyjnego punktu wycieczki, ale o nim za chwilę. My, pamiętając naszą wycieczkę sprzed paru lat, wybraliśmy dłuższy wariant przez, jak nam się wydawało, przepiękny kanion rzeki Jeleń. Jakież było nasze rozczarowanie, gdy okazało się, że w międzyczasie szlak został poprowadzony w zupełnie inny sposób. Zamiast drewnianych mostków i piaszczystych kanionów nad Jeleniem, w przebitkach macie zdjęcia z wcześniejszego przebiegu szlaku, trafiliśmy na może i piękny sosnowy bór z małymi choinkami, ale dość nudny. Dopiero sama końcówka, gdy już znudzeni docieraliśmy do kolejnej atrakcji, dała nam trochę nadziei. Teraz, bogatsi w te doświadczenia, wybralibyśmy znacznie krótszy żółty szlak, prowadzący bezpośrednio do wodospadu na Jeleniu. Kulminacją naszej wycieczki po rezerwacie Szumy nad Tanwią jest wodospad na Jeleniu. No tak, wiemy, że na większości z Was nie zrobi on wrażenia, bo to raptem 1,5-metrowy spadek wody, ale warto nadmienić, że jest to najwyższy wodospad na Roztoczu. Można tu zrobić sobie dłuższą przerwę, bo miejsce jest naprawdę urokliwe, a odpowiednio skadrowane zdjęcie potrafi zaskoczyć. Stąd już tylko kawałek drogi powrotnej nad Tanew i drugim jej brzegiem wracamy na parking. Cała trasa zajmuje około 2 godzin w krótszym i około 3 godzin w dłuższym wariancie. A i pamiętajcie o jakimś preparacie na owady, bo jest tu ich sporo. Choć rankiem nie są aż tak dokuczliwe. Poranne godziny to też czas, gdy prawie samotnie można rozkoszować się pięknem przyrody. Czy Szumy to najpiękniejsze miejsce na Roztoczu? No cóż, pewnie ile osób, tyle też opinii. Nam wydaje się, że znalazłoby się kilka równie ciekawych i pięknych miejsc. Czy warto się tam wybrać? Zdecydowanie tak, bo miejsce ma swój niepowtarzalny urok. Tylko polecamy wybrać się tam w tygodniu, bo w weekendy jest mocno zatłoczone i zdecydowanie traci swój urok. Warto też wybrać godziny poranne, bo wtedy trasa zyskuje dodatkowo nieco tajemniczy, a nawet nieco magiczny wymiar. A później polecamy także zajrzeć do Górecka Kościelnego na chwilę relaksu i zadumy.